Chcesz wiedzieć, jak oszacować wartość swojej nieruchomości i myślisz, że może to zrobić tylko rzeczoznawca majątkowy, ponieważ tylko on ma dostęp do rejestru cen z cenami transakcyjnymi. I słuchaj, to naprawdę jest nieprawda. Nie tylko rzeczoznawca, każdy z nas ma dostęp do rejestru cen i wycen nieruchomości. To nam gwarantuje prawo, zarówno ustawa, jak i wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. A o co w tym wszystkim chodzi, to opowiem w tej audycji, a też przy okazji powiem w części drugiej, jak zwodnicza może być czasami wycena nieruchomości i jak w ogóle cena nieruchomości nie ma nic wspólnego lub niewiele wspólnego na przykład z wartością odtworzeniową i to po prostu ta cena to jest rzecz względna i dlaczego to wyjaśnię. Jeżeli Ciebie interesuje rynek nieruchomości, to subskrybuj też nasz kanał. Zapraszam do wspierania. Wspierający nawet na tym najniższym poziomie srebrnym za kilka złotych dostają dostęp do większej ilości treści, bardzo ciekawej treści i zachęcam, bo po prostu warto, a przy okazji nam sprawiacie satysfakcję i zachęcacie nas do nagrywania kolejnych audycji. Część pierwsza to właśnie skąd dowiedzieć się, ile kosztuje Twoja nieruchomość. I nie musisz wcale analizować treści portali nieruchomościowych, gdzie oczywiście z łatwością dostaniesz informacje o cenach ofertowych, ale może Ciebie interesują ceny transakcyjne. Może chcesz poznać, po ile sprzedawano mieszkania w Twojej dzielnicy, na Twoim osiedlu, albo może w Twoim budynku, w Twoim bloku. I myślisz, że to jest niemożliwe? Nie, to jak najbardziej jest możliwe. Każdy powiat, czyli każdy starosta lub każdy prezydent miasta na prawach powiatu musi prowadzić rejestr cen i wycen nieruchomości. To jest jego obowiązek ustawowy i on to prowadzi. I dostęp do tego rejestru z cenami transakcyjnymi ma każdy. Każdy z nas może poprosić o dane o transakcjach, o jakichś określonych parametrach i takie dane możemy z takiego urzędu otrzymać za pewną opłatą, niezbyt dużą, no to jest powiedzmy, gdybyś chciał mieć te wiele transakcji, to tam zapłacisz kilkadziesiąt lub kilkaset złotych po to, żeby sobie to porównywać. Przy okazji, dlaczego zatem nagle jakiś minister chwali się, że on upowszechni, udostępni te transakcje? Bo problem z tym rejestrem polega może nie tyle na dostępności do tych transakcji, do tych cen transakcyjnych, ile z wykonaniem przez urzędy powiatowe swojego obowiązku. No, trzeba powiedzieć szczerze, że program dostępny w internecie i to przez stronę w internecie, jak wpiszecie sobie dla swojego powiatu właśnie ten rejestr cen i wycen nieruchomości, to powinniście gdzieś tam znaleźć sobie link do mapy, na której są filtry i możecie sobie filtrować te transakcje i potem według tych numerów możecie te transakcje sobie pobrać, albo możecie po prostu do urzędu pójść i powiedzieć, my chcemy dostać transakcje na przykład mieszkań 40-50 metrów z danej dzielnicy, z tej okolicy i te transakcje, zestawieniem takich transakcji dostaniecie z cenami, z powierzchniami. To nie jest żadna tajemnica. Nie będzie też to raczej chyba, no przynajmniej w Warszawie to nie trwa długo. Nie wiem jak tam w innych powiatach. To nie powinno trwać przesadnie długo. Problem jest jeden i chyba wspólny dla większości powiatów. Nie wiem czy dla wszystkich, ale dla wielu powiatów, które znam. Jest z aktualnością tego rejestru. Czasami te transakcje najświeższe mają 3 miesiące i to i tak jest dobry wynik. Czasami mają nawet pół roku, co jest już trochę gorzej, zwłaszcza wtedy, kiedy rynek dynamicznie się zmienia. Ale
dostęp do tych transakcji masz i nie musisz zatrudniać rzeczoznawcy, żeby poznać te ceny. No i teraz tak, też musisz pamiętać, jaka jest różnica między tym, co robi rzeczoznawca, czyli wyceną, a ceną. Cena to jest to, co ktoś kiedyś zdecydował się zapłacić za jakąś nieruchomość i o tej cenie decydują różne czynniki, w tym na przykład emocje, stan emocjonalny, czy też potrzeba sprzedającego i też te potrzeby i stan emocjonalny kupującego. No bo wiadomo, że jeżeli jakiemuś kupującemu zależy na danej konkretnej nieruchomości, na danej konkretnej lokalizacji, to on zapłaci drożej niż taki kupujący, który po prostu może kupić tę nieruchomość albo inną. Będzie on chciał zapłacić więcej. Podobnie taki sprzedający, który jest przyparty do muru i z jakiegoś powodu chce szybko się pozbyć nieruchomości, to czasem po prostu sprzeda ją taniej. I to są te emocje. Wycena natomiast rzeczoznawcy powinna być wolna od tych emocji i on wycenia na podstawie na przykład cen średnich w danej okolicy. Taka analiza porównawcza to jedna tylko z metod pracy rzeczoznawców majątkowych. Dodaję, tutaj nie chcę tłumaczyć całego rzeczoznawstwa. Reasumując, jeżeli chcesz poznać ceny transakcyjne nieruchomości w jakiejś okolicy, to możesz to zrobić samodzielnie, korzystając z tego rejestru, a to, co ma minister zamiast zrobić, to mam nadzieję, że po prostu przyczyni się do tego, że te rejestry po pierwsze będą działały szybciej, no ale to wymaga jakichś pieniędzy pewnie, bo ktoś tę pracę musi wykonać. Musi być wykonana też jakaś organizacyjna praca, żeby te dane były rzetelne, bo czasami w tych rejestrach po prostu zdarzają się takie ludzkie pomyłki popełnione przez tych urzędników, którzy te dane z aktów notarialnych wprowadzają. Poza tym przydałoby się na przykład, tak jak w Anglii, żeby to nie były tylko rejestry cen, ale jakieś wykresy budowane automatycznie, elektroniczne, które umożliwiają jakąś analizę rynku i widzimy, możemy poznać trendy, czy one rosną, czy spadają, co się na rynku dzieje. Ten, powiedziałbym, rynek angielski, tutaj tych danych udostępnianych z katastrów jest dla mnie takim trochę wzorcowym rynkiem i daleko nam do niego. I mam nadzieję, że te ceny, te publiczne informacja o cenach zbywania nieruchomości będzie po prostu łatwiej dostępna, bo ona jest już dostępna. To nie żadna łaska, że zostanie ona udostępniona. Ona jest dostępna, tylko że jest dostępna źle i tutaj dopinguję akurat ministerstwu, żeby im się to udało zrobić. No też oczywiście urzędom i urzędnikom, wszyscy, którzy te prace wykonują. Natomiast chciałem też opowiedzieć o drugiej rzeczy, o tym, jak złudne jest pojęcie wartości nieruchomości, ceny, nakładów poniesionych na wybudowanie i tak dalej. I teraz na przykładzie prawdziwej oferty opowiem Wam o domu, który ma lat 10. Jest w miarę przyzwoicie wykończony. Nie będziemy tutaj dyskutowali o tym, czy podobają mi się osobiście kolory terakot czy glazur, czy ja bym zrobił inne, bo to nie ma znaczenia. Jest glazura, jest terakota, jest i cena materiału, jest cena robocizny, za którą zapłacono za wykonanie tego domu całego. Dom ma 252 metry. Na działce stoi o powierzchni 2100 metrów. Oprócz tego na tej działce jest jeszcze wolno stojący budynek 119 metrów, w którym tym budynku są 2 stanowiska garażowe i jakieś takie pomieszczenia gospodarcze, gdzie możesz schować te wszystkie parasole, stoliki, fotele, grille, kosiarki i inne rzeczy niezbędne do pielęgnacji ogrodu. I ile taka nieruchomość może kosztować? Pomyśl sobie przez chwilę, ile byś zapłacił za dom, w którym są 3 łazienki, kuchnia, 5 pokoi, 250 metrów kwadratowych, plus ten budynek wolno stojący, plus
Bardzo fajna działka, zagospodarowana, nawet ze starymi drzewami, w przyzwoitym całkiem sąsiedztwie sąsiada. Budynek też wygląda jednego i drugiego całkiem porządnie, czyli to nie stoi w szczerym polu. I za ile taki budynek, taką nieruchomość można sprzedać lub można ją kupić? Pomyśl sobie, dam Ci chwilę, raz, dwa, 3, 4, 5 sekund. Ile pomyślałeś? 1 000 000 złotych? Trochę mniej niż 1 000 000? 2 miliony? Pomyśl. Ja powiem tak, cena ofertowa tej nieruchomości wynosi 599 000. To jest cena ofertowa. Dlaczego? Jaka jest wada? I wadą tej nieruchomości jest to, że ona leży gdzieś w Polsce. Konkretnie to akurat leży na Podlasiu, z dala 15 km od miasta powiatowego, 120 km od Warszawy mniej więcej. I to jest wada tej nieruchomości. Ta nieruchomość kosztuje znacznie mniej niż jej wartość odtworzeniowa. Za te pieniądze nie jesteś w stanie dziś w 2023 roku zbudować i wykończyć tego budynku gospodarczego dodatkowego, ogrodzić tej działki i urządzić tego terenu. To pokazuje, że wpływ lokalizacji nieruchomości na jej wartość jest ogromny. I pokazuje też, jak trudno czasami jest w ogóle szacować wartości nieruchomości w takich lokalizacjach. Sam pamiętam, kiedy w małej miejscowości musiałem sprzedać jakieś mieszkanie spadkowe i miałem ogromny problem z ustaleniem jego ceny, bo w tej miejscowości były 3 transakcje w ciągu roku i zupełnie niepodobnymi nieruchomościami. Sam pamiętam, kiedy ktoś, tutaj zanonimizuje dane, celowo przyniósł mi operat szacunkowy na nieruchomość za 1 850 000, a ja powiedziałem, że przyjmę ją do sprzedaży jak ta jedynka z przodu. Jaki był problem w tym operacie? Był taki, że tam nieruchomość leżała w takim miejscu, że rzeczoznawca wykonał zgodnie ze sztuką swoją, z nauką, to ten operat tak jak mógł, ale po prostu nie miał dobrej bazy porównawczej i stąd mu taka zawyżona wycena wyszła. Ja tu mówię od razu, nie mam specjalnie pretensji do rzeczoznawcy. Mówię o trudności handlu niektórymi nieruchomościami, gdzie w ogóle czasami cenę rozpoznaje się, w cudzysłowie, bojem, gdzie możesz wystawić jakąś nieruchomość na sprzedaż za jakąś cenę i patrzeć, jaka będzie reakcja ludzi. Jak przyjdzie 3 naraz, to przeprowadzisz licytację. Jak przyjdzie jeden nabywca, to musisz go szanować, bo nie wiadomo, czy następny nie przyjdzie za 3 lata, bo on po prostu z jakiegoś powodu chce kupić tę nieruchomość. A jak nie ma nikogo przez dłuższy czas, no to niestety trzeba urealnić swoje żądania i tę cenę obniżać. Warto też, jak powiedziałem, poznać faktyczne ceny transakcyjne innych nieruchomości, mieć świadomość, że te rejestry istnieją i warto po prostu z nich korzystać, a Ciebie, jeżeli interesuje rynek nieruchomości, no to zachęcam, subskrybuj nasz kanał, udzielaj nam wsparcia, bo jak powiedziałem, za małe pieniądze dla wspierających jest dużo więcej cennych wiadomości. Jeżeli interesuje Ciebie pośrednictwo albo inwestowanie w nieruchomości, no to polecam nasze szkolenia dla pośredników i dla inwestorów. Tam jest dużo praktycznych informacji o obrocie nieruchomościami, bo cenimy sobie praktykę, a nie teorię. Cześć i trzymaj się!